Witam serdecznie dzisiaj po południu. Czy dramat na giełdzie będzie trwać? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Czy dramat na giełdzie będzie trwać? Rozpoczynamy już końcówkę września, końcówkę trzeciego kwartału i teraz na rynkach finansowych, zwłaszcza na giełdach papierów wartościowych, może dojść do pewnego rodzaju strojenia okienek. Czynnik ten może być specyficzny i niezwykle istotny do tego, żeby zrozumieć wydarzenia, które będą miały miejsce w kolejnych 48 godzinach, zwłaszcza na Wall Street i pośrednio także na wszystkich innych rynkach na świecie, zwłaszcza tych związanych z ryzykiem. Ale zaczynamy ten materiał od danych makroekonomicznych, które poznaliśmy dzisiaj. Inflacja w Hiszpanii na pierwszy ogień pokazuje, jak wyraźnie znowu zaczęła ona rosnąć i że ten wpływ zachowania ropy naftowej na hiszpańską inflację ma swoje przełożenie, ale równolegle poznaliśmy także dane o inflacji w Niemczech za wrzesień, wstępne dane i okazało się, że inflacja w Niemczech jest niższa niż zakładał konsensus rynkowy, a jak zobaczymy na wykresie, jak bardzo dynamicznie ona teraz spada, jest to argument przeciwny tezie o tym, że w strefie euro teraz dynamika i tempo wzrostu cen będzie osiągało swoje poziomy kulminacyjne. Wygląda na to, że poziom kulminacyjny inflacji w strefie euro w Europie będzie miał miejsce właśnie w końcówce czwartego kwartału, czyli w okolicach listopada i grudnia. Wtedy procesy dezinflacyjne, procesy deflacyjne będą najsilniej działały poprzez efekt bazy na to, co się dzieje na wykresach i wtedy będzie prawdopodobnie inflacja w strefie euro w Niemczech tworzyła swoje chwilowe apogeum, a 2024 rok pozwoli nam lepiej zrozumieć i ocenić, czy faktycznie inflacja, która wcześniej, na przestrzeni wcześniejszych 2 lat, 3 lat eksplodowała w Europie i na całym świecie, faktycznie miała charakter podażowy, czy też zmieniła się już ewidentnie na inflację o charakterze popytowym. To, co wybijało inflację w strefie euro i w Europie na wysokie poziomy 2 lata temu, to były zawirowania na rynku gazu. Rynek gazu jest przez inwestorów w Europie analizowany przede wszystkim na podstawie zapasów, jakie strefa euro posiada. No i wygląda na to, że na chwilę obecną, na początku jesieni 2023 zapasy w strefie euro i w Europie gazu są na poziomach bliskich wypełnienia, co oznacza, że ryzyko związane z zachowaniem węglowodorów, w tym wypadku gazu, jest zminimalizowane i ten czynnik nie będzie akurat teraz wpływał na to, co się będzie działo na ścieżce inflacyjnej w kolejnych miesiącach. I wygląda na to, że ewidentnie jest Europa zabezpieczona przed negatywnymi scenariuszami, gdyby zima okazywała się być bardzo sroga. Więc ten wykres, który teraz jest w tle, jest dość optymistyczny. Poznaliśmy dzisiaj także dane dotyczące zaufania w gospodarce dla strefy euro i widzimy tutaj, jak wyraźnie na podstawie tego, co się dzieje w sektorze usługowym, co się dzieje w sektorze przemysłowym, widzimy, jak pogarsza się nastrój i że mamy drugie uderzenie spowolnienia gospodarczego. Jednak, co jest bardzo interesujące, wraz ze zmniejszaniem się tempa inflacji w Europie zwiększa się także zaufanie konsumentów i tylko sentyment na konsumentów wyraźnie się polepsza w ostatnich miesiącach. Ewidentnie widać tutaj wpływ tempa inflacji na postrzeganie przez konsumentów ich poziomu tego, co posiadają w portfelu i zaufania do przyszłości w gospodarce i do przyszłości własnej sytuacji finansowej. Poznaliśmy także dane jobless dla Stanów Zjednoczonych. Dane o PKB pomija, ponieważ to już są finalne, ostateczne odczyty i one nie mają większego znaczenia, ale joblessy, które pokazują nam cotygodniową sytuację na rynku pracy, znowu były lepsze niż zakładały prognozy. Były prawie tak dobre jak skrajnie optymistyczne prognozy, więc amerykańska gospodarka wcale nie generuje negatywnych sygnałów i rynek pracy to jest
zachęta do tego, żeby jeszcze wszyscy ci, którzy liczą na dalsze jastrzębie zachowanie banków centralnych, żeby takie nastawienie utrzymali albo nawet je zwiększyli, więc te dane makroekonomiczne sprzyjają ku temu, żeby teraz rynek długu, rynek, który obserwujemy z wielką uwagą, ponieważ od kilku dni, od kilku tygodni trwa kolejna fala bessy, kolejna fala wyprzedaży obligacji na całym świecie. W strefie euro w szczególności inwestorzy teraz skupiają swoją uwagę na obligacjach Włoch. Ma to się wiązać z tym rosnącym ryzykiem niewypłacalności tego kraju i że to, co się dzieje we Włoszech, może doprowadzić do kolejnego kryzysu strefy euro. Wyjście na nowe maksima bessy, na najwyższe poziomy rentowności od ponad 10 lat faktycznie generuje ryzyko, ale jak zobaczymy, jak zachowują się obligacje Niemiec, to także mamy wzrost rentowności i wyjście już nad poziom 2,90 i te rentowności niemieckich bundów zbliżają się nawet do psychologicznego poziomu 3%, co także zachęca i sygnalizuje, że rynek oczekuje nawrotu jastrzębiego podejścia Europejskiego Banku Centralnego. Ale my także na rynkach finansowych patrzymy na to, co się dzieje na amerykańskich papierach i w tym wypadku rentowności także tutaj nawet przyspieszają dynamikę wzrostu. Ewidentnie poziom 4,5 nie był w stanie zatrzymać tendencję wzrostową. Kontynuacja tendencji wzrostowej ma miejsce, a następny opór jest w rejonie 4,72% na tych obligacjach 10-letnich i zobaczymy, czy te maksima sprzed 15 lat będą w stanie zatrzymać rynek. Jeżeli nie będą w stanie zatrzymać rynek, będzie to oznaczało, że rynek boi się wpływu zachowania ropy naftowej na oczekiwania inflacyjne, na to, że Fed może być cały czas jeszcze bardziej jastrzębi niż miało to miejsce wcześniej, że mogą nas czekać następne podwyżki stóp procentowych, a to oczywiście pociąga za sobą spadki na giełdzie. Dramat na giełdzie wynika właśnie z tego, że ropa naftowa wyciska oczekiwania inflacyjne w Stanach Zjednoczonych coraz wyżej. Ma to później odzwierciedlenie w zachowaniu amerykańskich obligacji, a rynkowe stopy procentowe później poprzez to, co się dzieje w modelach wyceny spółek giełdowych, spychają te wyceny coraz niżej. Stąd też inwestorzy na giełdzie sprzedają i to przeniesienie zachowania ropy naftowej na spadki, na dramat na giełdzie jest teraz widoczne jak na dłoni. No i drodzy Państwo, w tym miejscu zachęcam do specjalnych materiałów edukacyjnych. A teraz w sytuacji, kiedy mamy dramat na giełdzie, szczególnie warto wiedzieć, jak zachowują się w takiej sytuacji profesjonalni inwestorzy, więc tych wszystkich, którzy chcą się zaznajomić z tymi materiałami, odsyłam do tych, które są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Nie tylko materiał o tym, jak zachowują się profesjonalni inwestorzy, ale także jak inwestować na giełdzie. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z korektą, dla części inwestorów jest to po prostu okazja inwestycyjna w długim i w średnim terminie. No i żeby wiedzieć, jak inwestorzy tacy budują swoje portfele, to też jest specjalny materiał, jak inwestować na giełdzie. Te oba materiały podlinkowane są tam na dole w opisie i w komentarzu oraz wiele innych ciekawych materiałów. Naprawdę z nimi warto się zaznajomić. Przypominam, są one tam na dole w opisie i w komentarzu dla Państwa dostępne. I przechodzimy teraz do indeksów giełdowych. Indeks Standard & Poor od swojego szczytu spadł już o 8%. Według ankiety Bloomberga sprzed miesiąca, przypominam, takie zachowanie, czyli przejście rentowności w okolice 4,5% miało wywołać korektę nawet w okolice 10%, a to sygnalizowałoby, że nawet indeks bez żadnych problemów powinien spaść w rejon 4200 punktów. Odsyłam także do porannego materiału, który jest podlinkowany w prawym górnym rogu tego materiału, gdzie bezpośrednio pokazywałem, jakie jest znaczenie teraz poziomu 4200 punktów i ten poziom może być testowany w każdej chwili, jako że dzisiaj mamy sesję przed końcem kwartału i końcem września. Rynek może się nastawiać, że faktycznie kontynuacja tendencji spadkowej będzie miała miejsce i ten strach, ten dramat na giełdzie może wynikać z tej statystyki, która mówi nam, że w pierwszej kolejności wrzesień to jest najgorszy miesiąc do inwestowania na rynku akcyjnym. Ale optymistyczne wieści płyną z cyklu prezydenckiego. Jeszcze raz podkreślam, jaka jest waga i duże znaczenie tego roku przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, a akurat teraz mamy taki rok. Dopiero za rok mamy wybory w Stanach Zjednoczonych, a statystyka z około 100 lat historii pokazuje, że rok przed wyborami w Stanach Zjednoczonych to jest najlepszy rok do inwestowania na rynku akcyjnym.
Dlatego też dla części inwestorów to, co się teraz dzieje, może być po prostu okazją do kupowania, do wchodzenia w rynek akcyjny, w rynek ryzyka, licząc, że ta statystyka się potwierdzi i w tym roku, i w przyszłym roku. Ponieważ, no jeszcze raz przypomnę, ta statystyka która się tworzy na bazie zachowania indeksu giełdowego od 100 lat, pokazuje, że najlepszym okresem do inwestowania jest rok przed wyborami, ale także rok wyborów prezydenckich jest także niezwykle optymistyczny i dobry do inwestowania na rynku akcyjnym. Dlatego też optymizm, moim zdaniem, dla części inwestorów, u części inwestorów może się pojawić. Im bardziej będzie trwał teraz dramat na giełdzie, który będzie oczyszczał rynek z tych najbardziej rozemocjonowanych inwestorów, którzy w szale paniki pozbywają się teraz akcji. Natomiast jest także dość specyficzna sytuacja na chwilę obecną związana z sytuacją na rynku instrumentów pochodnych, w tym wypadku rynku opcyjnego. Znalazłem dzisiaj ciekawy raport Bloomberga, który pokazuje, że jutro mają wygasać bardzo ważne opcje put ze strajkiem 4200 punktów na indeksie Standard & Poor's i część inwestorów może spekulować właśnie pod to wydarzenie. Jutro te opcje mają wygasnąć o godzinie 16 czasu Warszawa, czyli o godzinie 10 czasu Nowego Jorku. No i wygląda na to, że część inwestorów naprawdę będzie przywiązywać do tego większą wagę i te dwa kolejne wykresy, które są teraz w tle, bardzo ładnie to nam ilustrują. Spadki indeksów giełdowych to jest także coś, co obserwujemy na indeksie DAX. W tym wypadku pamiętamy, że mamy także wybicie dołem z półrocznej konsolidacji, dlatego też nastroje dramatyczne na giełdzie występują w Niemczech, a fakt, że amerykański dolar cały czas się umacnia, chociaż obserwujemy próbę jakiegoś większego wzrostowego odbicia, no, na razie nie zmieniają sytuacji i percepcji. Tutaj euro-dolar musiałby wrócić na poziom 1,06, żeby te wzrostowe odbicie miało jakieś znaczenie. Z ciekawostek na rynku forexowym, na rynku walutowym, Bloomberg zauważa, że jesteśmy teraz na ważnym miejscu, kluczowym wsparciu, zniesieniu Fibonacciego na rynku brytyjskiego funta, czyli kabel jest w miejscu dość newralgicznym. Warto zwrócić uwagę i patrzeć, czy czasem z tego poziomu nie generuje się jakaś korekta wzrostowa. A cena złota, utrzymując się na poziomach najniższych od wielu tygodni, utrzymując się poniżej poziomu $1900, faworyzuje scenariusze prospadkowe. Jeżeli amerykański dolar będzie cały czas kupowany, a rentowności będą szły w górę, to już jest otwarta przestrzeń do spadku w okolice $1800, ale przypominam, że złoto pokazuje nam coraz większą relatywną siłę, no i zobaczymy, jak bardzo ta relatywna siła będzie się przekształcała teraz w odporność rynku złota na zawirowania na amerykańskim dolarze i rentownościach amerykańskich papierów. To, co nie sprzyja układance zachęcającej do spadków, do kontynuacji dramatu na giełdzie, to dzisiejsze zachowanie ceny miedzi, gdzie mamy powrót nad poziom $8100. Za każdym razem, kiedy jesteśmy poniżej, to te scenariusze prospadkowe, prodramat na giełdzie stają się scenariuszami bazowymi, ale kiedy cena miedzi wraca na ten poziom, oddala się wizja, perspektywa spadków na giełdzie, warto być tego świadomym. Natomiast także obserwujmy zachowanie tej ropy naftowej, o czym już była mowa, ponieważ jesteśmy teraz na ważnych oporach w okolice $94-95 i widać, że podczas dzisiejszej sesji, że część inwestorów już postanawia przywiązywać do tego poziomu dużą wagę i poziomy te zaczynają pracować. Znalazłem także ciekawy raport, który pokazuje, jak bardzo teraz zmienia się korelacja między zachowaniem ropy naftowej, amerykańskich obligacji i walutami, zwłaszcza krajów, które są położone w Azji. I te korelacje generalnie są teraz ujemne. Na przestrzeni historii widzimy, jak ta korelacja się zmienia i gdzie jest najsilniejsza, a gdzie jest najsłabsza. I na koniec rynków zagranicznych Bitcoin, gdzie cały czas konsolidacja, niewielka zmienność ma miejsce i nic nowego się nie dzieje. I na koniec polskie aktywa, które teoretycznie gdzie powinniśmy obserwować wyprzedaż polskich aktywów, ponieważ to, co się dzieje na euro-dolarze, zachęca do pozbywania się złotego, zachęca do tego, żeby pozbywać się akcji na giełdzie papierów wartościowych, ale
Na chwilę obecną te przełożenie jest dość znikome, chociaż oczywiście występuje. Widać to także na zachowaniu polskich obligacji, które tylko w niewielki sposób reagują na to, co się dzieje na światowym rynku papierów wartościowych, a giełda papierów wartościowych, sam indeks WIG20 cały czas walczy o ważne wsparcia w rejonie 1900 punktów, więc moim zdaniem do jutrzejszego dnia ten poziom cały czas jest w grze, no chyba że doszłoby do potężnego spadku, zamknięcia indeksu WIG20 głęboko poniżej poziomu 1850, czyli wyłamania się z tych kanałów wzrostowych, które widać na wykresie. W takiej sytuacji oczywiście sytuacja uległaby drastycznej zmianie i dramat na giełdzie mógłby być obserwowany także w Warszawie. W tym miejscu, drodzy Państwo, jeszcze raz zachęcam do specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu o umyśle łowcy, jak myślą profesjonalni traderzy. Ta wiedza jest szczególnie ważna w sytuacji takiej jak teraz, kiedy rośnie zmienność, rośnie strach, rośnie dramat na giełdzie, oraz jak inwestować na giełdzie dla tych inwestorów bardziej długoterminowych, średnioterminowych, by szukać odpowiedzi na pytanie, czy ten spadek, który teraz obserwujemy, nie jest czasem wyśmienitą okazją, żeby w średnim i w długim terminie akumulować akcje, akumulować ryzyko. Przypominam, te materiały są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, do dawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu. Pozdrawiam, cześć! Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.